Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Bańka na nieruchomościach. Uważaj na mieszkania. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Bańka na nieruchomościach. Uważaj na mieszkaniach. Dzisiejszy wpis, ten poranny, będzie poświęcony rynkowi nieruchomości ze względu na to, że jedną z najważniejszych konsekwencji podwyżek stóp procentowych, które miały miejsce i mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, a widać to na wykresie, jak bardzo na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy stopy procentowe to dynamicznie poszły w górę, są konsekwencje na rynku nieruchomości. I to właśnie o rynku nieruchomości, konsekwencjach tych podwyżek stóp procentowych będzie ten wpis. Więc podwyżki stóp procentowych, które miały teoretycznie doprowadzić do stłumienia popytu w gospodarce, tak żeby ona wyhamowała inflację, która jest teraz konsekwencją także wcześniejszych aktywności w gospodarce, ma przełożenie na zachowanie cen nieruchomości. I na następnym wykresie widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj pojawił się raport poświęcony cenom nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych. I okazało się, że pierwszy raz od połowy 2012 roku dynamika wzrostu cen nieruchomości w ujęciu rok do roku stała się ujemna. Widzimy bardzo wyraźnie, jak konsekwencją tych wcześniejszych podwyżek stóp procentowych jest mrożenie sytuacji na rynku nieruchomości. Jak bardzo wychłodziła się teraz ta sytuacja, a równolegle widzimy już spadki cen nieruchomości i to w sytuacji, kiedy jednak cały czas inflacja w Stanach Zjednoczonych jest na podwyższonych poziomach i może to prowadzić do negatywnych konsekwencji w gospodarce, tłumiąc w naturalny sposób popyt i prowadząc do recesji amerykańskiej gospodarki. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ inwestorzy mogą sobie automatycznie i od razu przypomnieć sytuację, która miała miejsce 15 lat temu. Na samym początku także może nie nikt, ale bardzo niewiele osób zwracało uwagę na to, że ceny nieruchomości zaczęły spadać i gdy przekroczona została ta bariera 0% w ujęciu rok do roku na cenach nieruchomości, zaczął być ten kryzys dostrzegalny przez szeroki rynek. I jestem też ciekawy, czy teraz w tej sytuacji stanie się podobnie. 15 lat temu doprowadziło to do pęknięcia bańki na rynku nieruchomości. Bańka na nieruchomościach doprowadziła do pęknięcia sytuacji na giełdach papierów wartościowych i rozpoczął się wielki kryzys. Ostatnia taka potężna recesja w amerykańskiej gospodarce, która trwała dłużej niż kilka tygodni. I byliśmy także później, konsekwencją tego była na przykład sytuacja taka, że zbankrutował bank Lehman Brothers i sytuacja realnej gospodarki zaczęła potwierdzać negatywne zjawiska, które zostały wygenerowane na rynku nieruchomości. Dlatego sygnalizuję nie lekceważyć tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ceny nieruchomości ewidentnie spadają. Sytuacja jest najgorsza od 2012 roku, czyli od 10 ponad lat. I pytanie jest, co tutaj się dalej wydarzy. Natomiast warto także pamiętać, że bardzo podobna sytuacja może mieć miejsce w Europie. I pytanie jest takie, czy w Europie bańka na nieruchomościach także występuje? Czy ona może pęknąć? Czy będziemy świadkami negatywnych zjawisk na nieruchomościach na starym kontynencie? I oczywiście pytanie, czy taka sytuacja może się powielić także w naszym kraju, w Polsce? Ponieważ osłabienie gospodarcze, z którym teraz się zmagamy, jest w zdecydowanej większości generowane przez rynek nieruchomości, który w poprzednich miesiącach i kwartałach był tym czynnikiem, który najsłabiej kontrybuował do polskiego PKB, więc jeżeli sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce faktycznie stanie się zagrożeniem dla gospodarki, to spowolnienie gospodarcze, w którym teraz jesteśmy, może się przekształcić naprawdę w potężną recesję, przynieść nam tutaj konsekwencje. Natomiast polska specyfika jest taka,
że ten kanał nieruchomości nie jest aż tak bardzo istotny jak w Stanach Zjednoczonych. I co warto także zwrócić uwagę, że główne partie, które starają się wygrać polskie wybory, ich jednym z głównych sztandarowych projektów w programie, który już teraz jest widoczny na parę miesięcy przed wyborami, jest program nieruchomościowy, więc te główne partie także zdają sobie z tego sprawę, jak bardzo istotny jest rynek nieruchomości dla całej polskiej gospodarki i uchronienie polskiej gospodarki przed negatywnymi konsekwencjami spowolnienia gospodarczego ma się wiązać z tym, żeby pobudzić sektor związany z nieruchomościami, więc ta perspektywa obniżek stóp procentowych ma być kolejnym czynnikiem, który ożywi rynek nieruchomości. Dlatego też, pomimo tego, że inflacja cały czas jest problemem, pojawiają się głosy o tym i stają się one coraz bardziej słyszalne, że w perspektywie końca tego roku nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach będą pierwsze obniżki stóp procentowych, a uzasadnienie moim zdaniem jest takie, że ten rynek nieruchomości generuje nam tutaj negatywne wskazania, więc uważaj na mieszkania. Bańka na nieruchomościach pęka w Stanach Zjednoczonych, widać to po prostu na wykresie jak na dłoni. Pytanie jest, czy będą negatywne konsekwencje dla realnej gospodarki związane z tym, że tak bardzo teraz te negatywne zjawiska widoczne są na wykresach, a inwestorzy pamiętają, co się działo 15 lat temu i jakie były konsekwencje później kontynuacji tych tendencji dla całej światowej gospodarki. Dlatego też te dane na chwilę obecną są ostrzeżeniem, są pewnego rodzaju tematem do przemyśleń. Zobaczymy, czy rynek się tym zacznie przejmować, bo moim zdaniem zupełnie się tym nie przejmuje, zupełnie ignoruje te wskazania, a tak jakby zapominał lekcji, która 15 lat temu została udzielona całej światowej gospodarce z powodu pęknięcia amerykańskiej bań na nieruchomościach. Uważaj na mieszkania, może się tutaj bardzo wiele dziać w najbliższym czasie. Stopy procentowe, te podwyżki wynikały oczywiście z tematu inflacyjnego i dzisiaj poznamy serię ważnych danych o inflacji. Zaczynamy inflacją w Polsce o godzinie 10. Będzie to pierwszy majowy odczyt. Prognoza mówi, że będzie to 13,4. Widzimy najniższa prognoza to jest 12,7, najwyższa 14,3, czyli procesy dezinflacyjne mają zachodzić według ekonomistów. Natomiast zobaczymy, jaka będzie skala. Im niższe dane względem prognoz, tym oczywiście lepiej i tym bardziej będą narastały pytania o to, czy będą obniżki stóp procentowych, więc moim zdaniem te dane będą miały bardzo duże znaczenie i oczywiście także dla rynku nieruchomości, ponieważ im bardziej inflacja przestanie być problemem, tym większa szansa na obniżki stóp procentowych, dlatego też nieruchomości powinny się w takiej sytuacji cieszyć. Poznamy także dane z rynku nieruchomości o bezrobociu dla Niemiec. Poznamy także dane o inflacji dla Niemiec. O godzinie 14 będziemy świadkami prawdopodobnie także spadku inflacji w ujęciu rok do roku. Te wstępne majowe odczyty są także istotne. Jeżeli procesy dezinflacyjne będą pogłębione, to w takiej sytuacji pojawią się znowu głosy o tym, że te negatywne zjawiska ustępują i że nie będzie trzeba aż tak bardzo podnosić stóp procentowych. Jeszcze raz przypominam, zachowanie inflacji będzie miało bardzo duże znaczenie dla rynku nieruchomości i warto być tego świadomym. A dla Stanów Zjednoczonych poznamy majowy odczyt wskaźnika Chicago PMI o godzinie 15:45. Natomiast moim zdaniem będą to dzisiaj te dane zupełnie przyćmione. Jako że dzisiaj kończymy miesiąc na rynkach finansowych, więc kształt świec miesięcznych będzie miał bardzo duże znaczenie. Rynek wczoraj wrócił już do normalności, czyli po długim weekendzie w Londynie i w Nowym Jorku widzimy, jak rynki dyskontują te ostatnie informacje. Przypomnę, informacje o porozumieniu. Dzisiaj ma być ono zatwierdzone w sprawie kryzysu zadłużenia. Mamy informacje o wynikach NVIDIA. Mamy do dyskontowania także inne dane makroekonomiczne. I reakcja na razie jest taka, jak sygnalizował schemat z 2011 roku, czyli zaczęły być kupowane obligacje, rentowności zaczęły
spadać. Inwestorzy spodziewają się i są w tym wypadku podzieleni. Nie ma już aż takiego nastawienia na to, że za miesiąc rentowności będą wyżej, co moim zdaniem jest dobrym sygnałem i zachęca do tego, żeby ten schemat sprzed 10 lat się powielił, czyli żeby rentowności spadały. Amerykański dolar się umacnia raczej, a nie osłabia i to jest ciekawostka. Może także sprzyjać korekcie na rynkach na całym świecie. Schemat sprzed 11 lat, 12 lat sygnalizował, że raczej amerykański dolar nie generuje jakichś większych impulsów, pozostaje w miarę stabilny, co jest bardzo interesujące. Rynek akcyjny jakby zaczął odbiegać od tego, jakie są wskazania wskaźników wyprzedzających koniunkturę dla gospodarki. Widać to na tym następnym wykresie, a indeksy giełdowe zaczęły spadać. To, co się działo 12 lat temu, pokazywało nam, że indeksy giełdowe spadały i wczorajsza sesja raczej była negatywna dla indeksów giełdowych. One dokładnie walczą cały czas o poziom 4200 na Standard & Poor. Jeżeli dzisiaj się okaże, że mamy negatywne konsekwencje tej wczorajszej sesji, rynek dyskontuje dane makroekonomiczne, spodziewa się, że ten schemat sprzed 12 lat będzie zachowany, to indeksy giełdowe raczej będą spadać niż rosnąć. Dlatego też poziom 4200 punktów jest punktem odniesienia i dzisiejsza sesja, jeżeli przyniesie spadek, będzie to źle świadczyło o popycie na ryzyko. A jak widzimy, Standard & Poor jest pchany do góry tylko przez 5 tych największych spółek, a gdyby je wydzielić z indeksu, to jesteśmy dokładnie na poziomach z przełomu poprzedniego i tego roku. Widzimy, jaki jest ciężar gatunkowy tych 5 największych spółek i to one właśnie teraz pchają indeksy giełdowe. Spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych zachowują się odmiennie od tego, co się dzieje w Chinach. Widzimy, że te spółki technologiczne chińskie pokazują zdecydowany decoupling i ten wpływ geopolityki jest tutaj bardzo czytelny. Każde kolejne odbicie na samym indeksie giełdowym w Chinach przynosiło ruch do góry o niecałe 20%, czyli jesteśmy cały czas w besie na chińskim indeksie giełdowym, a dzisiejsza sesja znowu przynosi spadki, dlatego też konsekwencją tego może być niższe otwarcie i jakiś strach w Europie, bo moim zdaniem, jeżeli dodamy do tego także lekko negatywną sesję w Japonii, to obawy o to, co się może wydarzyć, mogą się przelać także do Europy. Wczoraj indeks DAX nie był w stanie pokonać 16 000 punktów, więc pod względem technicznym rynek może się obawiać, a dzisiaj kształtujemy świecę miesięczną i wygląda na to, że będzie miała ona dłuższy górny cień, a to może zachęcać do tej większej korekty spadkowej i do powielenia schematu sprzed 12 lat, kiedy także doszło do porozumienia w sprawie limitu długu, a w takiej sytuacji indeksy giełdowe zaczęły wyraźnie spadać, rentowności amerykańskich obligacji zaczęły spadać, czyli papiery były kupowane i byliśmy także świadkami wtedy mocnego wzrostu ceny złota, więc ja jestem też ciekawy, czy będziemy świadkami takiego ruchu wzrostowego i że będą przebijane następne, najbliższe opory, a jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie będziemy świadkami znowu ataku na poziom $2000. Miedź, która ma doktorat z ekonomii, nie potwierdza optymizmu na giełdach papierów wartościowych. Wygląda na to, że ten ruch wzrostowy był tylko ruchem powrotnym do przebitej wcześniej dolnej krawędzi kanału spadkowego kilkumiesięcznej historii, więc to jest informacja sprzyjająca spadkom indeksów giełdowych. Plus, jeżeli dodamy do tego zachowanie ropy naftowej, ponieważ wczoraj doszło do spadku poniżej $70, zamknięcia dnia poniżej tego psychologicznego poziomu, oznacza to, że ropa naftowa sygnalizuje nam spadek globalnego popytu, zapotrzebowania na ropę naftową, spowolnienie gospodarcze i ten spadek sprzyja spadkom indeksów giełdowych. Warto być tego świadomym, ale lokalna specyfika ropy naftowej jest taka, że poniżej $70 w ostatnim czasie pojawiał się nagle niespodziewany popyt. Dlatego też jestem ciekawy, czy akurat w tej sytuacji znowu się on pojawi. Dlatego bądźmy gotowi w każdej chwili na jakieś większe wzrostowe odbicie pojawiające się znikąd. Warto być tego świadomym, a poziom $70 cały czas jest punktem odniesienia. Natomiast sytuacja na Bitcoinie, jeżeli Bitcoin wróci poniżej linii szyi tej formacji,
o miesięcznej charakterystyce odwracającej trend wzrostowy na spadkowy stanie się faktem, to powrót w okolice 26 tysięcy dolarów może być znowu scenariuszem bazowym. Jeżeli tak się stanie i wrócimy poniżej tego poziomu, to Bitcoin też będzie wspierał te negatywne sygnały płynące z analizy międzyrynkowej dla indeksów giełdowych i w takiej sytuacji możemy być świadkami kontynuacji spadków. I zobaczymy, co się stanie na polskich aktywach, które teoretycznie na spadkach euro-dolara powinny tracić na wartości, czyli złoty powinien być sprzedawany i tutaj poziom 4,55 wydaje się w krótkim terminie bardzo istotnym oporem. Polskie obligacje powinny być kupowane, czyli rentowności powinny spadać i w sytuacji, kiedy euro-dolar pójdzie w dół, a indeksy giełdowe będą także spadać, to prawdopodobnie będziemy świadkami korekty na indeksie WIG20. Jak już powiedziałem wczoraj, poziom 2000 punktów jest odniesieniem dla scenariuszy prowzrostowych, a ostatnie minima, czyli rejon 1950 dla scenariuszy prospadkowych. Jeżeli indeks WIG20 podczas dzisiejszej sesji przebije poziom 1950 i będzie się utrzymywać na większym obrocie poniżej tego poziomu, to będzie to środowisko zachęcające do korekty także na warszawskim parkiecie wynikającej z zachowania euro-dolara. I zobaczymy, jaka będzie głębokość tego spadku. Im mniejsza głębokość, tym bardziej będzie to sygnalizowało cały czas akumulację polskich aktywów przez inwestorów zagranicznych. Dlatego też w sytuacji korekty spadkowej będę obserwował, gdzie będzie kształtowane dno i jak bardzo dynamiczny będzie spadek warszawskiego parkietu indeksu WIG20, ponieważ na nim koncentruje się popyt inwestorów zagranicznych i to jest dla mnie najistotniejsze, żeby zrozumieć, jak bardzo teraz atrakcyjny cały czas jest rynek polskich aktywów. Także przed nami ciekawa, fascynująca sesja. Zobaczymy, jak rynek polskich aktywów zareaguje także na dane o inflacji dla naszego kraju, a im niższa inflacja, tym większe perspektywy na obniżki stóp procentowych. Warto być tego świadomym, co może także przekształcić się w pewnego rodzaju zachowanie indeksu giełdowego. Teoretycznie im niższa inflacja, tym lepiej dla polskich akcji, ponieważ będzie to oznaczało, że kula u nogi polskiej gospodarki, czyli konsumpcja, wkrótce może znowu stać się tym dodatnim kontrybutorem do PKB i szybciej wyjdziemy z tego spowolnienia gospodarczego. Dlatego też te dane o 10 mają takie duże znaczenie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.